Dawno, dawno temu, niedługo po tym, jak po raz pierwszy rozbłysło słońce na firmamencie, oświetlając wieczny mrok spowijający ziemię, pewna piękna dziewczyna o imieniu Bogumiła zamieszkiwała małą wioskę na skraju potężnego boru. Bór ten skrywał w swym mrocznym gąszczu przedziwne istoty, o których dzisiaj czytamy w legendach. Bogumiła postanowiła wybrać się w gęstwinę w poszukiwaniu leśnych darów. Gdy tylko opuściła swoją malutką wioskę i weszła w gęstwinę pradawnych drzew, niebo zasnuły potężne czarne chmury, rozświetlane kanonadą błyskawic. Przezorna i z natury ostrożna Bogumiła zwróciła twarz ku niebu i widząc zbliżającą się nawałnicę, postanowiła poszukać schronienia w głębokiej chmieli. Rozebrała się, a swoją przepiękną sukienkę schowała skrupulatnie w koszyku, tak, by po deszczu móc natychmiast założyć suchą sukienkę. Wielkie krople chłodnego deszczu rozbryzgiwały się po ciele Bogumiły, która przykucnęła pod wielkim dębem, czekając, aż ulewny deszcz i błyskawica dobiegły końca. Jak to w przypadku burz bywa, szczególnie tych najgwałtowniejszych, tak szybko jak się pojawiają, tak samo szybko znikają. Promienie słońca osuszyły ciało Bogumiły. Wyjęła wtedy z koszyka suchą sukienkę i natychmiast okryła swoje ciało. Zaraz potem chwyciła koszyk i z uśmiechem na twarzy powędrowała w las w poszukiwaniu pysznego runa leśnego. Gdy tak wędrowała skupiona na poszukiwaniu brunatnych kapeluszy grzybów, nagle drogę zastąpił jej włochaty kozioł o sierści czarnej niczym smoła, w piekielnym kotle. Bogumiła stanęła i przyjrzała się zwierzęciu. Coś dziwnego jest z tym rogaczem, pomyślała, a wtedy kozioł przemienił się w siwobrodego starca. Serce Bogumiły zamarło, gdy okryty tuniką sięgającą ziemi, lekko przygarbiony mężczyzna, podpierający się sękatym kosturem, ruszył ku niej powolnym krokiem. Czy to możliwe? Zapytała sama siebie przerażona Bogumiła. Czy to sam Weles, Bóg magii, podąża ku mej osobie? Przyjrzała się twarzy starca i już miała pewność, że to władca zaświatów idzie w jej kierunku. Nie lękaj się i odpowiedz mi na jedno pytanie, panienko. Jakich czarów użyłaś, że po tak wielkiej nawałnicy twoje odzienie jest nadal suche? O panie, jeśli zdradzisz mi sekrety swojej magii, ja powiem ci, jak nie dałam się zmoczyć ulewie. Weles oprzedł Bogumiłę dookoła, mierząc ją dokładnie wzrokiem. Nie mógł pojąć, w jaki sposób jej delikatnej sukienki nie dotknęła ani jedna spadająca kropla deszczu. Stanął przed nią, chwycił w prawą dłoń pęk swojej siwej brody i zadumał się, by po chwili powiedzieć: dobrze, zdradzę ci sekrety swojej magii, ale pod warunkiem, że po nauce ty odwdzięczysz się tym samym. Gdy poczęło zmierzchać, nauka dobiegła końca. Bóg podziemi spojrzał wtedy na swoją uczennicę i powiedział: nauczyłem cię wszystkiego, teraz ty zdradź mi swoje tajemnice. Opowieść Bogumiły nie była tym, czego się spodziewał. Gdy zorientował się, że został oszukany przez młodą dziewczynę, wściekł się jak nigdy dotąd. Trzaskał kosturem w Bogu ducha w inne drzewa, które z łoskotem upadały pod jego ciosami. Jednak Bogumiły nie ruszył, nie mógł jej winić za to, że wykazała się sprytem, i dzięki temu posiadła ogromną wiedzę magiczną, którą już niedługo miała zamiar wykorzystać, by pomagać tym, którzy na taką pomoc zasłużyli.